Jasna Góra to miejsce, które od wieków przyciąga pielgrzymów z całej Polski, a nawet świata. Jest to duchowe serce Polski, symbol wiary, nadziei i jedności. Zapraszamy Cię na podróż po tym niezwykłym sanktuarium, gdzie historia spotyka ciszą modlitwy, a architektura opowiada o wieczności. Do sanktuarium prowadzi z Częstochowy prosta aleja Najświętszej Maryi Panny, będąca główną osią Częstochowy. Jest to reprezentacyjna aleja, szeroka i elegancka, prowadząca wprost na Jasną Górę. Jest to duchowa droga pielgrzyma, ale i serce miasta. Spacer rozpoczynamy na skrzyżowaniu, gdzie kończy się Aleja Najświętszej Maryi Panny i rozpoczyna Aleja Henryka Sienkiewicza, biegnąca pomiędzy dwoma parkami przed sanktuarium. Oś widokowa utworzona przez obie aleje jest zakończona widokiem na wieżę sanktuarium. Nie pójdziemy jednak prosto widoczną drogą do sanktuarium, tylko najpierw przejdziemy przez oba parki z obu stron Alei Henryka Sienkiewicza. Skręcamy w stronę pomnika Jerzego Popiełuszki, za nim znajduje się wejście do Parku 3 Maja. Oba parki podjasnogórskie zajmują powierzchnię 12,5 hektara. Są największą oazą zieleni w centrum Częstochowy. Park 3 Maja został zaprojektowany jako park wypoczynkowy i taką funkcję pełni do dzisiaj. Układ kompozycyjny parku łączy w sobie elementy krajobrazowe z geometrycznymi i jest charakterystyczny dla ogrodów miejskich z początku XX wieku. Mniej więcej w środku parku stoi pomnik Stanisława Moniuszki. Po obejrzeniu wracamy bocznymi ścieżkami do bramy, którą weszliśmy do tego parku. Przechodzimy do drugiego parku imienia Stanisława Staszica. Budowę obu parków ukończono w 1847 roku. W 1909 roku na terenie parku zlokalizowano wielką krajową wystawę przemysłową. Część powstałych wtedy budynków istnieje w parku do dzisiaj, pełniąc głównie funkcje muzealne. Układ kompozycyjny parku nosi cechy asymetrycznego założenia krajobrazowego, którego główną atrakcją widokową stanowi malowniczo położony staw z fontannami. W parku jest kilka rzeźb. Widzimy pomnik Stanisława Staszica. Pomnik Kazimierza Pułaskiego. Perłą architektury drewnianej
jest drewniana altana, która była pawilonem orkiestry z okresu wystawy przemysłowej. Rzeźba dziewczyny. Budynek obserwatorium astronomicznego. Obok budynku znajduje się zegar słoneczny z czarnego marmuru, który wykonano po 1918 roku. Do budowy zegara wykorzystano fragment cokołu z podstawy pomnika cara Aleksandra II, który w czasie zaboru rosyjskiego stał u stóp Jasnej Góry. W parku jest też plac zabaw dla dzieci. Muzeum Górnictwa Ród Żelaza. Jedyne tego typu muzeum w kraju, które pokazuje dzieje górnictwa rudowego na terenie częstochowskiego obszaru rudonośnego. Jeśli mamy tutaj więcej czasu, warto przejść się poprzez ten park, idąc na Jasną Górę. Wychodzimy z parku i znajdujemy się przed placem modlitwy, rozpościerającym się przed murami sanktuarium. Plac modlitwy to nie jest zwykły plac. To otwarta świątynia pod gołym niebem. To tu każdego roku tysiące ludzi klęka w ciszy. Tu odprawiane są największe nabożeństwa i uroczystości. Msze święte z udziałem pielgrzymów z całego świata. Ponownie znajdujemy się na osi widokowej, utworzonej przez Aleję Henryka Sienkiewicza i dalej Aleję Najświętszej Maryi Panny. Na placu modlitwy, w osi utworzonej przez wspomniane aleje, przed fasadą Bazyliki Jasnogórskiej, stoi pomnik Najświętszej Maryi Panny. Cichy, a zarazem potężny znak wiary i obecności Marii. Figura Maryi unosi się ponad placem. Spogląda łagodnie, nie z góry, ale z troską i bliskością. W jej spojrzeniu siła, miłość i nadzieja. To nie tylko rzeźba, to punkt odniesienia dla tych, którzy przybyli tu z prośbą, z wdzięcznością, z bólem lub z radością. To właśnie tu, przed jej figurą, pielgrzymi zatrzymują się, by zacząć modlitwę, westchnąć, zapłakać albo trwać dalej w ciszy. Wokół przestrzeń, która zdaje się być stworzona właśnie po to, by spotkać się z nią. Maryja, Królowa Jasnej Góry.
obecna nie tylko w kaplicy cudownego obrazu, ale i tu, na placu pod niebem, blisko ludzi. Przed placem modlitwy są potężne mury klasztorne, a w ich centrum wzrok przyciąga ołtarz polowy. Prosta konstrukcja, a zarazem miejsce wielkich duchowych poruszeń. To właśnie stąd głos papieża Jana Pawła II rozbrzmiewał nad całą Polską. Papież Jan Paweł II odwiedził Jasną Górę 6 razy podczas swojego pontyfikatu. Pierwsza pielgrzymka miała miejsce w 1979 roku, a ostatnia w 1999 roku. Jasna Góra była dla niego ważnym miejscem, gdzie m.in. dziękował za ocalenie po zamachu na jego życie. Z drugiej strony plac modlitwy ograniczają kapliczki różańcowe. Obejrzyjmy je teraz wszystkie. Idziemy w kierunku wejścia na teren sanktuarium. Zatrzymujemy się najpierw przy pomniku świętego Prokopa, postaci może mniej znanej, ale niezwykle symbolicznej. To patron m.in. górników i rolników. Idziemy dalej, dochodzimy do pomnika Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia. To tutaj zatrzymuje się wielu, by podziękować za jego niezłomność, za zaufanie do Maryi, za słowa, które były światłem w trudnych czasach. Zbliżamy się teraz do bramy lubomirskich. Przed bramą spójrzmy pod nogi. Jest tam ułożony z bruku herb zakonu Paulinów, palma daktylowa, lwy i kruk. Brama lubomirskich wybudowana została w 1723 roku i jest to jedna z dróg wejściowych na Jasną Górę. To nie tylko brama, ale symbol przekroczenia granicy między codziennością a przestrzenią sakrum. Każdy krok w głąb to krok bliżej ciszy, skupienia i modlitwy. Tuż za nią jest brama Matki Bożej Zwycięskiej. Oprócz tej nazwy miała ona w swojej historii wiele innych nazw, jak Stanisława Augusta Poniatowskiego, Królowej Polski, czy w końcu Jana II Sobieskiego. Wybudowano ją w roku 1767 w oczekiwaniu na przybycie ostatniego z królów polskich, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Jednak nie przybył on wtedy na Jasną Górę. Następna brama to brama Matki Bożej Bolesnej. Pierwsza drewniana brama została zbudowana w tym miejscu w 1641 roku. W 1891 roku brama została przebudowana przy użyciu kamienia ciosanego do kształtu widocznego obecnie. Ostatnią, czwartą bramą jest brama wałowa, zwana też bramą jagiellońską. Prosta, ale mocna. To przez nią wielu pielgrzymów po raz pierwszy wchodzi na teren klasztoru. Znajduje się ona w murach obronnych.
pierwotnie była wysokości muru, ale w 1670 roku podwyższono ją o kolejną kondygnację, służącą jako magazyn broni i amunicji. Wchodzimy na dziedziniec główny Jasnej Góry, przestronny, otwarty, tętniący pielgrzymkowym życiem. To tutaj przecinają się drogi tysięcy ludzi z całej Polski i świata. Każdy, kto przekroczył jedną z bram, trafia właśnie tutaj, do serca sanktuarium. Przed nami bazylika. Skręcamy w prawo. Po prawej stronie mijamy kaplicę sakramentu pokuty. Cichą, dyskretną. To miejsce wielu osobistych przemian. Nie słychać tu tłumów. Słychać szept sumienia. Wchodzimy po schodach w górę i stajemy pod pomnikiem Chrystusa Króla Wszechświata. Idąc dalej, dochodzimy do potężnej kanciastej konstrukcji, jaką jest bastion królewski, dawny element twierdzy obronnej Jasnej Góry. Pamięta on czasy potopu szwedzkiego i bohaterskiej obrony klasztoru w 1655 roku. Wschodnią część murów obronnych i właśnie ten bastion wybudowano niewiele wcześniej, bo w 1631 roku, a całość murów obronnych ukończono w latach 40. XVII wieku. Tymczasem oglądamy pomnik ojca Augustyna Kordeckiego, przeora, który stanął na czele tej obrony Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego. Mijamy wejście do skarbca jasnogórskiego. Jest to miejsce, gdzie przechowywane są wieki wdzięczności. Naczynia i szaty liturgiczne, drogocenne kielichy, monstrancje i krucyfiksy i wiele, wiele innych różnych przedmiotów. Każdy z nich to świadectwo wiary, cudów i osobistych historii. To nie tylko eksponaty, to modlitwy zapisane w złocie i w srebrze. Zatrzymujemy się przy ołtarzu polowym. Podczas uroczystości, na dole na placu modlitwy, gromadzą się tysiące wiernych. Wracamy i wchodzimy do Wieczornika. Jeszcze 100 lat temu w tym miejscu był cmentarz, który zamknięto ze względów sanitarnych. Na jego miejscu powstał Wieczornik, czyli miejsce, w którym udziela się spowiedzi świętej i komunii świętej. Jego budowę ukończono w 1927 roku. Przekraczamy próg Bazyliki Jasnogórskiej i świat zewnętrzny zostaje za nami. Wnętrze wypełnia majestat i światło, barokowe zdobienia,
bogactwo złoconych ornamentów i sklepienia uniesione ku niebu. Spojrzenie wędruje w górę, ku freskom, które opowiadają historię zbawienia, życia Maryi i dziejów Kościoła. Każda ściana, każdy detal to modlitwa zamieniona w obraz. Pierwotnie na miejscu bazyliki stał drewniany kościół wsi Stara Częstochowa. W latach 20. XV wieku wzniesiono jednonawową świątynię wielkości obecnego prezbiterium. Około roku 1463 powiększono ją w trójnawowy kościół halowy w stylu gotyckim. Obecny kształt bazylika uzyskała pod koniec XVII wieku, kiedy to została odbudowana w stylu barokowym po pożarze. Pooglądajmy przez chwilę wspaniałe wnętrze bazyliki. Przechodzimy do kaplicy Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej to serce Jasnej Góry.
miejsce, do którego zmierzają pielgrzymi z całej Polski i z całego świata. Tu, w tej niewielkiej ciemnej przestrzeni, bije duchowy rytm narodu. To tutaj znajduje się cudowny obraz Matki Bożej, Królowej Polski, nazywanej też Czarną Madonną. W tej chwili cudowny obraz jest zasłonięty, jednak wystarczy przyjść o innej godzinie, aby go zobaczyć odsłoniętym. A teraz widzimy odsłonięty cudowny obraz. Aby być jak najbliżej cudownego obrazu, można go obejść dookoła. Aby to zrobić, należy znaleźć koniec kolejki prowadzącej do obejścia cudownego obrazu. Po wejściu w najbliższą strefę obok obrazu, po minięciu krat, zalecane jest przejście na kolanach. Przechodzimy na dziedziniec przed kaplicą cudownego obrazu. Wchodzimy do sali rycerskiej. Od połowy XVII wieku pełniła ona funkcję reprezentacyjnego wnętrza klasztoru i miejsca dysput teologicznych. To miejsce ważnych spotkań, uroczystości, obrad i pielgrzymek narodowych. Miały tu miejsce posiedzenia Senatu Rzeczpospolitej za czasów króla Jana Kazimierza, który również przyjął tu na audiencji posłów kozackich. W sali rycerskiej obradował też w 1936 roku pierwszy synod plenarny biskupów polskich w odrodzonej ojczyźnie. Obecnie, podobnie jak dawniej, odbywają się tu różne spotkania, uroczystości i koncerty.
Wyszliśmy z sali rycerskiej. Przed nami jest wejście do kaplicy cudownego obrazu, w której przed chwilą byliśmy. Z prawej strony widzimy budynek pokoi królewskich. Za nami jest budynek muzeum. Z lewej strony na końcu ulicy jest wieża studzienna. Ponownie widzimy wejście do kaplicy cudownego obrazu. I jeszcze widok na budynek muzeum. Wchodzimy na Wały Jasnogórskie. Przed nami bastion Świętej Barbary. Na dole, pod murami, są stacje drogi krzyżowej. Przejdziemy się teraz niższym przejściem wokół murów, idąc od stacji do stacji. Pierwsza stacja. Druga stacja. Trzecia stacja. Czwarta stacja. Piąta stacja. Przechodzimy nad bramą klasztorną. Szósta stacja. Siódma stacja. Ósma stacja. Dziewiąta stacja. Dziesiąta stacja. Jedenasta stacja. 12 stacja. 13 stacja. 14 stacja. Znajdujemy się na bastionie Świętej Trójcy. Przechodzimy na przejście na górze. Znajduje się tutaj pomnik papieża Jana Pawła II. Widzieliśmy już ten pomnik, gdy byliśmy na placu modlitwy poniżej.
Przechodzimy na bastion Morsztynów. Jest to jeden z 4 potężnych bastionów broniący jasnogórski klasztor od północnego zachodu. Budowla ta została wzniesiona w latach 30. XVII wieku i wytrzymała napór wojsk szwedzkich podczas słynnego potopu. Znajdują się tu armaty, które upamiętniają obronę tego świętego miejsca przed najazdem szwedzkim. Znajdziemy tu też najstarszy jasnogórski dzwon. Został on odlany w 1544 roku, a został ufundowany przez króla Zygmunta Starego. Po kilkuset latach bicia na wieży pękł on w 1990 roku. Wracamy na bastion Świętej Barbary, schodzimy z fortyfikacji i przechodzimy pod wieżę. Wchodzimy na wieżę jasnogórską. Wychodzimy na pierwszy, niższy taras widokowy. Mamy tutaj takie widoki. Wychodzimy na drugi, wyższy taras widokowy. Widoki z tej wysokości są znacznie lepsze. Widać doskonale też Częstochowę. Zeszliśmy z wieży. Kierujemy się do bramy klasztornej, którą wyjdziemy z sanktuarium.
Idziemy w kierunku domu pielgrzyma. Przed domem pielgrzyma zwraca na siebie uwagę pomnik rodziców papieża Jana Pawła II. Jeśli spodobał Ci się ten film, zasubskrybuj ten kanał. W przyszłości będą jeszcze inne filmy o innych sanktuariach, a w międzyczasie o różnych miasteczkach w Polsce. Napisz komentarz i wciśnij łapkę w górę.